Arkanga, beyond crypto. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest 26 września 2023 rok. Imieniny obchodzi Cosma, Łękomir i Maynard. Blok BTC mamy 809 400, do halvingu zostało niecałe 3600 bloków i czekamy z niecierpliwością. Aktualny kurs tokena KNG to trochę ponad $1,5. Token Cash kosztuje troszkę ponad 342 tokeny KNG, a to daje wycenę KNG na blisko 60 milionów złotych. Pogoda w Londynie pochmurna, 16 stopni, pewnie będzie padać, a to jest kwadrans Kangą numer 168. Ja nazywam się Łukasz Żeligowski, a ze mną dzisiaj jest Tomek Widanka. Cześć. Cześć Tomku, powiedz mi, dlaczego łąka jest mokra? Bo padało. Bo to polana. Ja takich dobrych dowcipów jak Sławek nie mam, ale mam nadzieję, że było chociaż trochę dobrze. Powiedz Tomku, co tam się dzieje na rynkach, na Bitcoinie i Etherze? No ogólnie na rynkach zmienność gorsza niż na złotówce. No ale powiedzmy, że wyszliśmy trochę z konsolidacji, przełamujemy się trochę w dół. W jakiś sposób jednak, żeby pójść do góry, myślę, musimy zamknąć tego gapa tak do $25,5 tysiąca na Bitcoinie. Ether widać trzyma się tak trochę stabilniej niż Bitcoin, ale też nie liczyłbym tam na jakieś wzrosty poza tymi, które przyniesie mu jakby Bitcoin. Uważam, że jednak żeby wzrosnąć powyżej tych 27-28 tysięcy, to musimy zejść jeszcze w dół, rzucić trochę strachu na rynek, żeby ludzie tam dzisiaj bardziej chciwi potwierali sobie trochę shortów, no bo trzeba jednak zatankować bak do pełna, żeby było paliwo na te wzrosty. Tak samo z siebie nie podrośnie za drogie by ten. Tak, no ja widzę coraz więcej takich proroczych wizji, że Bitcoin spadnie poniżej 10 tysięcy, poniżej 5. Pojawiły się jakieś już analizy znanych analityków, że Bitcoin jest nic nie warty. Jest mowa o tym, że Ether spadnie do zera, że jednak to nie spełnił pokładanych w nich nadziei, więc zaczynam mieć nadzieję, że faktycznie trochę zejdziemy odrobinę w dół, no bo ci duzi gracze po to puszczają takie newsy, po to dają taki strach na ulicy, żeby właśnie cenę zbić i móc trochę się załadować. To by nawet potwierdzało takie teorie spiskowe, które mówią na przykład o tym, że jak Solos chciał kupować miedź, to to nie jest teoria spiskowa, tylko tak było. Solos, chcąc kupować miedź, najpierw zaczął mówić miedź, ten metal, nie? To zaczął mówić o tym, że wartość miedzi spadnie do zera, że to jest już bezużyteczny metal i sam zaczął sprzedawać bardzo dużo miedzi, co wywołało panikę na rynku, gwałtowny spadek ceny, a potem się nagle okazało, że on na tym spadku ceny skupował bardzo, bardzo duże ilości miedzi, więc możliwe, że mamy do czynienia z tym właśnie teraz, bo pamiętajmy, wnioski o ETF
są złożone na Bitcoina i na Ethereum również, co może oznaczać, że te duże instytucje będą kupowały bardzo dużo Bitcoinów, a one nie będą kupowały przecież na markecie, tylko poza rynkiem, więc te instytucje, które będą sprzedawały im Bitcoiny, prawdopodobnie w tej chwili ładnie się bogacą. No tak jak mówisz o tych spadkach do 10 000, no to trzeba też spojrzeć trochę szerzej na to i jakby nie patrzeć na to przez perspektywę naszego kraju, Polski czy tam krajów zachodnich, tylko na przykład spojrzeć na taką Turcję, gdzie mają inflację rzędu, nie wiem nawet ilu procent. No 3-cyfrową. I powiedzieć im, tak, Bitcoin jest niewarty, no jakby nic. No to oni mają odniesienie do swojego pieniądza krajowego i myślę, że żyjąc w takim jakby otoczeniu nie da się przekonać takiej osoby, że Bitcoin jest nic nie warty. Ci ludzie stricte będą inwestowali w te aktywa, tak samo wiele różnych krajów rozwijających się, po prostu żeby przechować wartość swojego kapitału i jakby tak się mówi, że jest to hedge na inflację. Można też powiedzieć, że jest to hedge na nieudolność rządzących nami. No, czytając i patrząc w ogóle na to, co się dzieje na rynku, faktycznie możemy dojść do wniosku, że jesteśmy na skraju jakiejś wielkiej zmiany, no bo jednak ten system monetarny, który mamy w tej chwili, czyli system oparty o dług, bo pamiętajmy, że za pieniędzmi fiatowymi nic fiducjarnymi nic nie stoi. Fides, wiara, to jest pieniądz fiducjarny, jest oparty na wierze, więc jeżeli ktokolwiek mówi, że za Bitcoinem nic nie stoi, to trzeba powiedzieć, no i za dolarem, i za złotówką, i za euro, i za funtem również nic nie stoi. No i mamy niesamowity dodruk pieniądza, olbrzymie ilości tego pieniądza pojawiło się na rynku, no tak dłużej być nie może. Tutaj ten dług, który jest do spłacenia, jest tak olbrzymi, że wręcz niewyobrażalny. Nic dziwnego, że ludzie szukają jakiegoś sposobu na ochronę swojego kapitału. Tak przy okazji myślę, że to będzie jeden z tematów jakiegoś naszego no comment, gdy będziemy rozmawiali. Bardzo ciekawa książka wyszła, The Block Size War, napisana przez Jonathana Bira i Guy'a Swana. On opisuje z ciekawej perspektywy to, co się działo na Bitcoinie, te forki, które miały miejsce i zauważa coś, co mi umknęło, nie ukrywam. Otóż w momencie, nie wiem czy pamiętasz te lata, gdy powstawał Bitcoin Cash i tam były te hard forki, ścierały się dwie drużyny. Jedna drużyna mówiła o tym, że trzeba zwiększyć rozmiar bloku Bitcoina, trzeba zwiększyć jego użyteczność, a drudzy mówili nie, 1 megabajt, bo taki jest rozmiar bloku na Bitcoinie, wystarczy. No, jakie to, tak przekładając na ludzki język, jakie to ma konsekwencje? Ci, co chcieli zwiększyć rozmiar bloku, chcieli zwiększyć przepustowość Bitcoina, zwiększyć szybkość jego działania, obniżyć koszt transakcji, de facto zrobić z Bitcoina narzędzie do płacenia. A ci, którym na tym nie zależało, mówili, Bitcoin nie jest narzędziem do płacenia, jest instrumentem do przechowywania wartości, czyli ci pierwsi chcieli zrobić z Bitcoina pieniądz, a ci drudzy chcieli zrobić z Bitcoina złoto. No i można powiedzieć, że na razie wygrali ci, co chcieli zrobić złoto, co nie bardzo się spodobało dużym instytucjom finansowym, bo jak się okazuje, za zmianami zwiększającymi rozmiar bloku i zwiększającymi przepustowość Bitcoina stały bardzo duże instytucje finansowe, które przegrały. Bardzo dobrze, że tak się stało, przynajmniej z tej perspektywy możemy tak to powiedzieć, ale do książki na pewno wrócimy. Tytuł i link do samej książki na pewno będzie w opisie dzisiejszego odcinka. Zostawmy na razie książkę. Powiedz mi, nowa giełda pojawiła się na rynku i przeżyła jakiś straszny wstrząs. No tak, to ta giełda, na której Sławek z Singapuru też mówili, że jakby ich nazwa jest taka trochę może przypominająca FTX. Mowa tu o giełdzie HTX. Oczywiście. No i to nie jest nowa giełda, to jest tylko rebranding istniejącej, tak? Giełda nazywała się wcześniej Huobi Global. Okej, no zmienili nazwę, zmienili logo. Możemy dyskutować, czy to jest szczęśliwa nazwa, czy nie, ale coś tam się wydarzyło. Powiedz, co się stało. Tak,
ostatnio właśnie jedna z firm analitycznych, chyba związana z Arkham Analytics, wypuściła informację, że wyszedł podejrzany przelew z hot walleta tej giełdy i okazało się, że rzeczywiście Huobi potwierdziło wyciek 5000 ETH, czyli jakieś tam $8 milionów, tak pi razy drzwi. Co ciekawe, bo jest to ciekawe, Huobi bardzo szybko się do tego odniosło, potwierdziło ten wyciek z hot walleta i powiedziało dodatkowo, że zna tożsamość sprawcy. I po prostu powiedziała giełda, że ma czas do końca bodajże teraz września na zwrócenie tych środków. Podali adres blockchainowy, na który ma zwrócić i zaproponowali jej $400,000 jakby nagrody dla niego jako white hata i zatrudnienie też jako specjalisty do spraw bezpieczeństwa. No i monitorowałem ten adres, rzeczywiście 5000 ETH wróciło na ten adres. No Także proszę. podejrzewam, że dogadali się i sprawa zakończyła się polubownie, można powiedzieć. Nie wiemy, na czym polegała podatność i najpewniej się nie dowiemy, zostawiam to pewnie. Wnioskuję, że jakieś wewnętrzne procedury zawiodły i ktoś gdzieś tam jakoś bokiem dotarł do tego hot walleta. No ale tym razem, co dziwne jest dla mnie, rzeczywiście, mamy hak w tym tygodniu nie na DeFi, tylko na centralizowanej instytucji. To jest nowość, przyznam. Tutaj widzę zgłoszenie, Tomku, że bardzo nierówno cię słychać, więc musisz jeszcze bardziej się postarać mówić do mikrofonu. Oczywiście tak, bardzo proszę, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać. To pozwoli nam tutaj reagować. Jersey też pisał, że kiepsko słychać, ale... Niestety mam tak, że moja ekspresyjność sprawia, że bardzo się ruszam i oddalam chyba od mikrofonu, spróbuję tu coś zadziałać, poprawić muszę. Okej, będziemy ustalali, może kupimy Tomkowi specjalny mikrofon. Dobra, wracając do tego HTX-a i tego, że dogadali się, to jest pewien pozytyw, można powiedzieć. To jest coś, czego DeFi raczej robić nie mogą, więc całkiem dobrze, ale przy okazji powiem, że ja na początku wiązałem ten hack z czymś innym. Otóż niedawno w Wall Street Journal pojawił się wywiad z kimś, kto podawał się jako insidera od Tethera i on powiedział, że właśnie Tether udzielił kolejnej olbrzymiej pożyczki jakiemuś trzeciemu podmiotowi. Ostatnio tego typu pożyczka była między innymi związana z giełdą Bitfinex i jej problemami finansowymi. Tam olbrzymia dziura się zrobiła i tutaj zaczęto spekulować, że może jakaś kolejna giełda będzie miała problemy. Oczywiście Tether szybko to zdementował, powiedzieli, że ta osoba, która się wypowiadała, to nie jest nikt upoważniony do wypowiadania się w imieniu spółki, ani na pewno nie jest to nikt zatrudniony w tej spółce, więc jak to jest, nie wierzymy w żadne niezdementowane wiadomości. Zobaczymy, czy przypadkiem jakaś inna giełda się nie pojawi, która może mieć jakieś poważne problemy. Ale wracając jeszcze do Bitcoina, nie wiem, czy wiesz, MicroStrategy znowu kupiło bitcoiny. $150 milionów kupili, za tą kwotę kupili bitcoiny, łącznie mają blisko 160 000 bitcoinów, także rynek jest wysycany, ilość bitcoinów na giełdach szacowana przez Glassnode osiąga swoje minima, jeszcze trochę do historycznych minimów, ale jest bardzo, bardzo mało tych bitcoinów. To samo dotyczy Ethera, chociaż ostatnio były widziane, nie wiem, czy słyszałeś o tym, kilka ruchów na całkiem spore kwoty Etherów. Między innymi Vitalik Buterin przesłał i tu znowu $400,000 warte Ethery, więc taka plotka trochę słaba, no bo to nie jest jakaś olbrzymia kwota, która mogłaby zaburzyć rynkiem, no ale tam faktycznie widziałem przelew chyba na 2000 i na 4000 Etherów, które to przelewy były wykonywane z kont, które brały udział podczas ICO, czyli podczas inicjalnej emisji. Czy myślisz, że to znaczy, że Ether będzie słabł? Widziałem taką wypowiedź jednego z naszych
nie mogę powiedzieć forumowiczów, bo to nie forum, ale na naszym Telegramie osoba o imieniu Tom właśnie tam opowiadała o swoim podejściu do Bitcoina, o tym, jak Bitcoin wygląda i nazwał Ether, może tak kontrowersyjnie, shitcoinem. I teraz pytanie, dlaczego to zrobił? Tam się wytłumaczył. Otóż podaż Ethera na rynek była bardzo wysoka zaraz i mamy jakby podejście do tego cyfrowego złota, do Bitcoina, gdzie mamy portfel Satoshiego, z których żadne Bitcoiny jakby nie wypłynęły, i Ether, który ma gigantyczną podaż przez Ethereum Foundation i takiego Vitalika, który tam sobie na życie jakieś drobne 400 ETH zrzuca na tam Coinbase'a, czy gdzie on to tam przesyłał. I właściwie tydzień w tydzień dostajemy te informacje, że tam Vitalik sobie przesyła na jakąś giełdę Ethery i na pewno nie po to, żeby tam sobie je zestejkować, prawda? Także... No, Ether ostatnio, jak już jesteśmy przy tej walucie, Ether ostatnio znowu stał się walutą inflacyjną, więcej tokenów jest kopanych niż palonych. To w połączeniu z sygnałami, które mówią o tym, że Ether przestał być w kręgu zainteresowania przez dużych instytucji, które stwierdziły, że jednak Ether to nie jest najlepsze rozwiązanie, no można by szukać jakichś negatywnych newsów i ja cały czas stawiam jednak na to, że to są newsy, które mają na celu sterowanie rynkiem, sterowanie naszym sentymentem i doprowadzenie faktycznie do jakiejś obniżki kursu albo przynajmniej powstrzymania wzrostów, ponieważ w tej chwili ci duzi gracze potrzebują trochę obłowić się w kryptowaluty. No tak, ale jednak tutaj też można Ether spojrzeć na jego decentralizację. Nie? Przy przejściu na proof of stake jakby obecnie największym jakby hodlerem Etheru jest tam Lido Staking i oni mają ponad 33% podaży bodajże. I teraz wszyscy tak zachwycali się spadkiem poboru mocy, tak? Bo rzeczywiście cała sieć Ethereum obecnie zużywa 99% bodajże energii mniej niż było to za czasu Proof of Work, ale jednak ucierpiała na tym ta decentralizacja. I jakby Bitcoin, programiści Bitcoina i społeczność Bitcoina jasno powiedziała, że nie odejdą nigdy od Proof of Work i też nie chcą zwiększać właśnie wielkości tego bloku z uwagi na to, że to pozwala uruchomić noda bitcoinowego na dowolnym sprzęcie tak naprawdę, tak jak ja tu mawiam na tosterze nawet. Jednak tu w Etherze mamy tą pewną centralizację. Nie? Oni jakby oddali tą ideę decentralizacji, przez co można nawet pomyśleć, że jakieś wpływy i naciski na grupę typu Vitalik i spółka mogą mieć wpływ na Ether i jakby przejęcie samego blockchaina przez władzę, można by było powiedzieć, nie jest tutaj czymś, co nie może się w żaden sposób stać. Oczywiście. No to są poważne tutaj powiedziałbym, wnioski. Że tak jak Ether porównywałbym już do BNB Chaina. Tam rzeczywiście ta decentralizacja, ta idea tego blockchaina odchodzi jakby na drugi plan. I no to tak, pokazuje też to finansowanie się tego Vitalika tam z tych swoich Etherów. Okej. No, ja powiedziałbym, że to są dosyć poważne wnioski wysnute. Oczywiście nic, co tutaj mówimy, nie jest poradą inwestycyjną, to wszystko jest tylko lekka, poranna telewizja śniadaniowa, gdzie dzielimy się wiedzą i mówimy o swoich pomysłach, o tym, co nam siedzi w głowach, jeśli chodzi o krypto. A was wszystkich oczywiście zachęcam do tego, żeby polubić ten materiał, żeby dodać dzwoneczek, subskrypcję, łapkę w górę i napisać jakiś komentarz, nawet taki techniczny, tak żebyśmy wiedzieli, czy nas dobrze widzicie, czy nas dobrze słyszycie. Ja tylko powiem, że jeśli chodzi o łapki w górę, to ma to również sens taki dodatkowy, bo jak zwykle, jak co tydzień z każdym kwadransem mamy specjalny konkurs dla tych, którzy potrafią przeprowadzić naprawdę dobrą analizę techniczną, potrafią na podstawie wykresów i innych czynników
czy wywnioskować, jaka będzie cena za tydzień Bitcoina do USDT. Przypomnę zasady. Dzisiaj i jutro możecie napisać komentarz o treści #kwadrans z Kangą 169 i podać później 5 cyfr, które będą kursem, który uważacie, że będzie Bitcoina za tydzień o godzinie 9 na rynku BTC do USDT. I ta osoba, która będzie najbliżej, wygrywa konkurs. Ten konkurs oczywiście ma nagrodę. Nagrodą są tokeny KNG w ilości 10% łapek w górę pod tym materiałem, dlatego warto polecać, warto dążyć do tego, żeby jak najwięcej tych łapek w górę było, bo jest wtedy szansa na większą nagrodę, a wyniki konkursu poczekajmy jeszcze może na sam koniec, bo są zadziwiające. Tomku, mam jeszcze jedno pytanie. Słyszałem, że w świecie influencerskim coś się dzieje na Bitcoinie. Coś tam w tym świecie krypto, już nie mówię oczywiście o polskim, tylko o światowym, coś się wydarzyło. Tak, dzisiaj w nocy, przynajmniej w nocy naszego czasu, pojawiło się wideo w internecie. Sławny niegdyś BitBoy Crypto. Widać, że chyba ma jakieś problemy natury psychicznej, bo stwierdził, że odwiedzi osobę, która go zwolniła, czyli pojechał pod dom swojego byłego CEO. Bo nie wiem, czy wiecie, jest taki kanał, albo był kanał BitBoy Crypto, jeden z popularniejszych kanałów na świecie o tematyce blockchainowej. No i tam ten pan wszedł w spółkę z jakimiś osobami, sprzedał pewnie część swoich udziałów, założyli firmę właśnie, no i okazało się, że pewnego dnia pięknego na tym kanale wygłosili jakby orędzie, że ten pan główna twarz tego kanału, z którym wszyscy ten kanał kojarzyli, został po prostu zwolniony. No i tam rozchodziło się o to, że właśnie w garażu tego pana stoi moje Lamborghini. Oczywiście najpewniej nie było to jego Lamborghini. To firmowe. Lamborghini firmowe, więc już nie było jego, jako że firma też nie była jego, tylko trafiło pewnie w ręce CEO. No i najwidoczniej, tak przynajmniej sugerują plotki w internecie, BitBoy został aresztowany, przynajmniej tymczasowo. Także zobaczymy, jak sytuacja się wyklaruje. No, emocje czasami biorą górę i nam troszeczkę tutaj przeszkadzają. Ja może tak, żeby też ten materiał zawierał jakieś bardzo pożyteczne informacje, ja może krótko się podzielę tym, co jest nowego na Kandze. Przypominam, że dzisiaj jest, znaczy nie dzisiaj, jutro będzie ogłoszenie wyników konkursu tradingowego na parze UAHG do USDT. Również mamy pewne modyfikacje związane z pożyczkami na Kandze. Tu wiem, że temat jest gorący. Tutaj support ciągle dostaje od Was dużo zapytań, kiedy, jak można brać te pożyczki, więc pojawiają się pewne zmiany. Również peer-to-peer kangowy, czyli ten budowanie blockchaina ludzi, również zyskuje nowe funkcjonalności, rozszerza się o nowe grupy językowe, mamy nowe języki do komunikacji, to też pomaga. Przy okazji oczywiście pozdrowienia dla naszej ekipy, która wraca po Wielkim Ilu i cała reszta. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie tutaj z naszego, jak się nazywa, to gdzie nagrywamy? Studia, z naszego studia. Więc wkrótce Sławek również pojawi się na kwadransie i na No Comment. Oprócz tego fragment sponsorowany. Krótka informacja. Chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj za parę minut rusza listing nowego tokena, to jest MT Tower. Zachęcamy do tego, żeby obejrzeć ten projekt, zobaczyć, czym ten projekt się zajmuje. Samemu podjąć decyzję, czy to jest coś dobrego i w co warto zainwestować. Na pewno projekt z opisu wygląda interesująco i daje nam troszkę do myślenia, porusza wiele istotnych tematów. Metaverse się pojawią się sieci społecznościowe.
Zobaczymy, takie projekty czasami mogą nas zadziwić. Przypominam, dzisiaj o godzinie 9 czasu UTC startuje listing tego tokena. A wracając jeszcze do istotnych tematów, mam jedno bardzo taką uwagę. Będę Cię prosił o komentarz. Patrzyłem ostatnio na to, co się dzieje z Binance'em. Binance dosyć mocno dostaje, kolokwialnie mówiąc, po tyłku, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Mamy bardzo duże spadki, to są tam, można powiedzieć, że Binance ze Stanów zniknął całkowicie albo prawie całkowicie. Przestał się liczyć, za to pojawił się nowy hegemon, czyli Coinbase, który jest olbrzymim graczem w tej chwili na rynku amerykańskim. Jest to, przypomnę, gracz regulowany, notowany na Nasdaqu, więc tak wygląda całkiem sensownie, chociaż oczywiście SEC też go pozwał. I ja teraz zaczynam się pomału zastanawiać, czy to wszystko nie była gra pod publiczkę. Czy tak naprawdę SEC-owi nie chodziło o to, żeby wykosić Binance'a, wykosić tych offshore'owych graczy z rynku amerykańskiego, zostawić tylko firmy amerykańskie i dopiero jak rynek się wyczyści, oczywiście tutaj Coinbase został pozwany też, żeby nie było, że jest nierówno traktowany, ale te pozwy, bądźmy tutaj szczerzy, te pozwy również przyczyniają się do dobrego marketingu, tak? Bo jeżeli Coinbase zaczyna tutaj mówić, nie, my będziemy walczyli, jesteśmy tutaj silni, to jest czysty marketing, mógł prowadzić taki marketing w kanałach finansowych, można powiedzieć, za darmo. No i Coinbase rośnie w siłę, Binance'a i innych giełd w Stanach prawie że nie ma. Wnioski o ETF złożone, to teraz chyba można zacząć otwierać się na rynek krypto. Co o tym myślisz? Jest rzeczywiście tak, jak mówisz. Ktoś jeszcze wcześniej wspominał, że w ostatnim roku Binance US stracił 100-krotność wolumenu na swoim rynku i ogólnie rzeczywiście zawija się ze Stanów Zjednoczonych. Aczkolwiek jakby otwiera się ponownie na rynek europejski, bo nie wiem, czy słyszałeś, Binance przez właściwie spółkę Binance Polska wraca na rynek belgijski, żeby oferować tam swoje usługi, bo 3 miesiące temu regulator tamtejszy też, to podejrzewam, zadziałało tak, że Stany Zjednoczone zaczęły przyglądać się Binance i nagle tu wszyscy partnerzy, też każda instytucja zaatakowała ich ze wszystkich stron. I teraz Binance musi ciężko pracować na to, żeby odbudować tam swoją pozycję, dostosować się do panujących regulacji, które sobie przecież wiadomo urzędnicy wymyślają na bieżąco, bo to przecież nie jest nigdzie spisane. I wracają na ten rynek belgijski. A co do ogólnie jakby rynku europejskiego, to nie wiem, czy słyszałeś wypowiedź jednej z to był jakiś head of compliance, coś takiego, jakaś pani z Binance France powiedziała, że na dzień dzisiejszy możliwym jest delisting wszystkich stablecoinów z Europy. I to jest jej jakby spojrzenie na wytyczne Majka. Tak, faktycznie Majka wprowadza pewne regulacje związane ze stablecoinami. Tutaj powiem, że to nie są regulacje, których nie da się spełnić. My jako Kanga oczywiście bardzo intensywnie śledzimy i dążymy, jak na razie z pozytywnym efektem, dążymy do tego, żeby wszystkie wytyczne Majki spełniać na dzień, gdy zaczną obowiązywać. Także jesteśmy z jednej strony, można powiedzieć, nawet zadowoleni, że te regulacje się pojawiają. Oczywiście nie wszystkie regulacje są dobre, nie wszystkie regulacje odbieramy pozytywnie, ale to nie są regulacje, których przynajmniej na dzień dzisiejszy nie będzie można spełnić. Zresztą widać, że ta wypowiedź o tym delistingu stablecoinów jest taka trochę na wyrost. Coinbase nawet ostatnio wyraził zainteresowanie, nie tylko on, bo też Crypto.com, kupnem FTX Europe. Tak, wiemy, Coinbase jest na rynek właśnie mocno związany z Circle i z emisją stablecoina USDC. Także na pewno spełnią regulacje, jakiekolwiek regulacje są wymagane przez Majkę i jakby podejrzewam, że większość stablecoinów będzie musiała pójść w tą stronę, żeby rzeczywiście móc
oferować na rynku europejskim. Tak, no tak przy Coinbase dużo dzisiaj, o Coinbase dużo mówimy, to taka uwaga, Base, czyli blockchain layer 2 dla Ethereum, który został zrobiony przez Coinbase'a, firmowany jest przez niego, rośnie w siłę, staje się faktycznie bardzo, bardzo popularny. Łączna wartość zalokowanych asetów na tym blockchainie już jest, czy daje temu blockchainowi trzecie miejsce wśród layerów drugich Ethereum, także bardzo, bardzo dobrze. Pierwszy oczywiście Arbitrum, drugi Optimism, trzeci jest Base. To dobrze, źle? Jak myślisz? Dobrze, że powstają te layery drugie? Myślę, że dobrze. Jest to forma skalowania drogiego blockchaina, jakim jest Ethereum. Tu się raczej nic nie zmieni, dopóki Ethereum kosztuje tyle, ile kosztuje, no to po prostu użytkowanie tej sieci jest drogie. Dlatego wymyślają layery drugie, żeby skalować po prostu blockchaina. No, skalować raz dobrze, raz źle, no bo ostatnio nawet u nas Sławek bodajże zgłaszał, że ludzie zgłaszają problemy z księgowaniem USDT po Etherze. No i ja chciałbym powiedzieć, że nie ma problemów z księgowaniem USDT po Etherze ani innych tokenów. Po prostu Ethereum, przechodząc na Proof of Stake, wykonał taki trochę downgrade. Nie przyspieszył, a zwolnił. Znaczy to jest, trzeba rozumieć, czym jest jakby finality bloku i czym jest taki transfer. Rzeczywiście jak dostajemy informację o przelewie na MetaMaska od razu po 12 sekundach, to możemy założyć, że te środki otrzymaliśmy, ale trzeba pamiętać, że ta informacja jakby umacnia się, tak może powiem kolokwialnie, dopiero po 2 epokach. 2 epoki to są 64 bloki, więc dopiero po 15 minutach jakby macie pewność, że te środki doszły do Was na konto. I tak samo działają ceksy, że po prostu czekają na odpowiednią ilość potwierdzeń, tudzież 2 epoki, aż walidatory zagłosują nad utrwaleniem stanu. No bo to jest proof of stake, walidatorzy utrwalają stan i blok utrwala się teoretycznie po jednej epoce, po 32 blokach lub 64. Także teraz trzeba niestety poczekać na taki depozyt 15 minut, nie krócej. No tak, to jest zawsze temat gorący. Patrzę, czy pojawiają się jakieś pytania. Właśnie było pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć. Da, proszę pytanie bardzo. od Krzysztofa Domagały. Tydzień temu padło pytanie na temat Matic. Matic ma przejść na Polygon 2.0. Jak to się zmieni na Kandze? No to Krzyśku, ja odpowiedziałbym w ten sposób, że aktualnie jesteśmy na etapie tak zwanych fikołków marketingowych i projekt po prostu mówi, co będzie robił i dopóki nie pojawią się żadne konkrety, żaden plan, nie wyjdzie żaden soft, to jakby ceksy nie zrobią nic, żeby pójść w kierunku jakby translacji na nowego blockchaina. Aczkolwiek jeżeli będziemy znali więcej szczegółów, tak jak inne giełdy, po prostu będziemy wspierali ten chain i dla użytkownika Kangi najpewniej to przejście będzie albo maksymalnie proste, albo nawet niezauważalne, można powiedzieć. Tak, no to jest zaleta ceksów. Tutaj musicie pamiętać, że za giełdą, szczególnie taką jak Kanga, która ma bardzo unikalną cechę, o której zaraz powiem, ale za giełdami centralnymi stoi cały sztab informatyków, którzy śledzą, którzy sprawdzają to, co się pojawia nowego w blockchainie, nie tylko pod kątem marketingowym, ale właśnie pod kątem technicznym i to, że czasami może się wydawać, że jakieś rzeczy na przykład na Kandze nie pojawiają się za szybko, wynika raczej po prostu z tego, że mamy pewne wątpliwości co do na przykład technicznej natury, poprawności danego rozwiązania. No a dla Kangi wyjątkową rzeczą jest to, że cały development, cały soft jest produkowany in-house, czyli przez
naszych pracowników, przez nasz zespół. Tutaj nie korzystamy z firm zewnętrznych, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Hawkop się pyta, kiedy kanganauci będą mogli udzielać pożyczek, czyli kiedy będziecie mogli zapewniać płynność pożyczkom. Mogę powiedzieć wkrótce. Już całkiem niedługo, tak samo ponieważ zbliża się jesień. Jesień jest dobrym momentem na to, żeby ogłaszać wiele nowych rzeczy, nowych funkcjonalności. Na konferencji czy na takim spotkaniu zamkniętym, które było w ostatni weekend, miałem okazję podzielić się kilkoma rzeczami, które pojawią się na Kandze i wiem, że są to rzeczy, które wzbudziły duże zainteresowanie, więc myślę, że będzie o czym mówić w ciągu najbliższych kwadransów. Śledźcie nasz kanał tutaj, żeby być na bieżąco, czyli subskrybuj, łapka w górę, dzwoneczek. Każdy taki dzwoneczek powoduje, że nasi marketingowcy się uśmiechają, cieszą się, a przecież to dobrze jest, jak ludzie są szczęśliwi, zadowoleni. Pomóżcie im. Właśnie patrzę, że leci nam 4. kwadrans. Ja dostałem informację, że wydłużamy trochę za bardzo nasz program, że 3 kwadranse to jest naprawdę bardzo, bardzo długo, więc może na sam koniec jeszcze powiedzmy, jakie są wyniki konkursu. Otóż uwaga, mamy zwycięzcę i to nie byle jakiego, bo pomylił się o niecałe $2, czyli to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Kurs był troszeczkę ponad 26 293 USDT, a Kinalek 1, bo tak podpisał się ten najlepszy analityk, podał kurs 26 295. Gratulacje serdeczne. Prosimy o kontakt z Customer Supportem, żeby ustalić tutaj sposób przekazania nagrody. Wygrana 46,5 KNG trafi do Ciebie, jak tylko się z nami skontaktujesz. A jak tak patrzę jeszcze tutaj na te prognozy, to widzę, że raczej byczo jesteśmy nastawieni. Mało jest takich, które mówią, nie widziałem nawet poniżej 25 tysięcy, większość jest powyżej 27, 29, widziałem nawet 31, 32. Tomek, a ty jak myślisz? Góra czy dół? To tylko tyle. Więcej niż dzisiaj? Będzie dół najpierw, potem będzie góra. Okay. Czyli spadnie, wzrośnie albo pójdzie bokiem. 25 500. Dobrze. Okej. Nawet tyle szczele. Słuchajcie, dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. Zapraszamy jak zwykle na najbliższą sobotę, no comment. Godzina 19. Będziemy ze Sławkiem mówili o tym, co się ważnego dzieje. Będziemy robili małe podsumowania. No i oczywiście za tydzień na kolejny odcinek naszej telewizji śniadaniowej Kwadransu z Kangą. Dziękuję Ci, Tomku, za dzisiejszą obecność w studio. Okrzyki? Okrzyki! Oczywiście. Jaki jest Twój okrzyk bojowy? KNF. Oczywiście Kanga na fali. Bardzo dobrze. Kanga na fali KNF. Jak klasycznie Bitcoin ciągle królem, czyli BCK. Tutaj się nic nie zmienia. Uważam, że Bitcoin pokazuje swoją mocną stronę. To jest wyzwanie dla marketingu, żeby wrzucić kiedyś nagranie z ich uśmiechniętymi buźkami. No to tutaj patrzę. Teraz się uśmiechają, czyli poszły jakieś lajki. Dobra. Wpadli. Dobra, oczywiście prośbę spełnimy. To mam nadzieję nie będzie trudne, bo dużo lajków się pojawi. Jeszcze raz, Tomku, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam wszystkim, którzy byliście z nami. Skoro jesteście jeszcze tutaj i oglądacie, to znaczy, że warto podzielić się tym materiałem. To było coś ciekawego. Udostępnijcie ten materiał znajomym, kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia za tydzień. Dajcie znać, czy lubicie dłuższe konferencje. O, to jest dobre pytanie. Dzięki, cześć. Cześć.